Dzień dobry z Gdyni. To właśnie w tutejszym porcie podajemy śmigło, inaczej, a raczej bardziej profesjonalnie, łopatę wirnika turbiny wiatrowej. Ale nie dziś, nie dziś. Tak Wam powiedziałam wczoraj. Jedyne co jest pewne w transporcie to ciągła zmiana, a szczególnie w transporcie specjalistycznym. Załadunek mojej łopaty był zaplanowany na dzisiaj, ale czy to ze względu na to, że w porcie jest jak w mrowisku i statki zawsze mają pierwszeństwo. Także czy to ze względu na to, czy może w ogóle przez coś zupełnie innego, załadunek jest przesunięty na jutro, po 15:00. Jestem w Gdyni, w mieście portowym i są sobótki dzisiaj. W takiej sytuacji, wiecie co się robi? Odpina się naczepę i jedzie się na plażę. I to właśnie zamierzam zrobić. First. Buty robocze. Mają tutaj takie specjalne uchwyty na te wtyczki, żeby właśnie w takich sytuacjach nie latały. Ja akurat nie mam, a te moje, do tego spięłam trytkami, albo paskami, albo trytkami, żeby mi się tam gdzieś nie wkręciły na wszelki wypadek. Idziemy z tym w dół. I tutaj mamy zamek do siodła. Widzicie? Tu się odpina naczepę. Także zamki są przeróżne, mają przeróżne zabezpieczenia. Od razu się pojawia pewnie temat, który mi przyszedł do głowy. Czy jak kierowca śpi w nocy, czy ktoś mu nie może wywinąć psikusa i otworzyć siodło? I rzeczywiście może, jeżeli ma siodło z takim podstawowym zabezpieczeniem. Moje jest troszeczkę bardziej skomplikowane i w moim się nie da. Także minie, innym rzeczywiście można. Co podkreślam, jest bardzo niebezpieczne. I absolutnie proszę Was, żebyście tego nigdy w życiu nikomu nie robili, bo naprawdę można tym doprowadzić do
tragedii, bo kierowca, który ruszy, nie wiedząc o tym, że ma odpiętą naczepę, on trochę pojedzie z tą naczepą i na pierwszym zakręcie naczepa pojedzie na wprost, a on gdzieś tam. I naczepa, która pojedzie na wprost, może pojechać prosto na jakąś osobówkę. Dobra, porządek. I trzeba specjalny ruch wykonać do przodu i w prawo i wtedy. Inaczej się nie da tego odpiąć. Także tak. No i wyjeżdżamy. No i naczepa odpięta. Teraz znowu pojawiło się kilka nowych pytań. Ściągnę tylko buty i już wam mówię. Ach, i jeszcze umyję ręce. Znowu woda. Ale gorąco, 31 stopni. Aż zgaszę silnik, żeby nam było łatwiej. Ale wiecie co? Jak wjechałam do Turcji ciężarówką i stałam cały dzień na placu takim kontrolnym, regulującym ruch właśnie, na granicy po stronie bułgarskiej było 50 stopni na blacie cały dzień. Ja już tam śpiewałam i majaczyłam. Zresztą być może widzieliście właśnie w moim programie Przygody Trackerki. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa. Co z tymi naczepami? Tu jest jedna, dwie pozostałe należą do też naszej firmy i przyjechali z nimi koledzy z mojego teamu, z naszego teamu oczywiście, nie że z mojego, tylko z naszego teamu, którzy już są na plaży. Po pierwsze, czy każdy może sobie przyjechać i podpiąć i wziąć taką naczepę? To jest pytanie, które mnie nurtowało na samym początku mojej kariery trackerskiej. Rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście każdy może sobie przyjechać takim odpowiednim ciągnikiem siodłowym, podpiąć naczepę, wziąć i pojechać. Tylko w sumie co z taką naczepą zrobi? Pod tą naczepę, pod każdy ładunek trzeba wyrobić zezwolenie, całe mnóstwo papierologii. Pod inne naczepy w zasadzie też trzeba mieć wszystkie dokumenty, więc owszem, można sobie podjechać i podpiąć taką naczepę wolno stojącą gdzieś na parkingu, gdzieś na poboczu, co się często właśnie zdarza, że może w naszym transporcie akurat nie, ale w jakimś takim transporcie standardowym, że kierowcy zostawiają naczepy i sobie gdzieś tam jadą, czy jak zamieniają naczepy i jest przeskok czasowy pomiędzy dwoma ciągnikami, to naczepa stoi. Ale nikt tego nie robi, nikt nie kradnie takich naczep. Kolejne pytanie, bardzo ważne chyba, to jest zwiedzanie. Przejdziemy do następnego. Wiele osób, rozpatrując ewentualnie pracę kierowcy, zastanawia się, czy będą mieli okazję pozwiedzać. Tak było w moim przypadku oczywiście. Jednym z bardzo mocnych czynników, który zadecydował właśnie o tym, że pozostałam kierowcą, to właśnie było zwiedzanie. Chciałam jeździć po świecie, chciałam zwiedzać świat, chciałam poznawać nowe kultury, ludzi. Czy w transporcie, pracując jako kierowca zawodowy, na potocznie zwanych tirach, muszę wam w ogóle to jeszcze wytłumaczyć, co to jest z tymi tirami, bo my kierowcy zawodowi bardzo nie lubimy tego, gdy ludzie mówią tiry. Ja jeszcze nigdy w życiu tirem nie jechałam. W każdym razie, czy da się zwiedzać na tirach? I tak, i nie. Ile ludzi, tyle opinii. Ale według mnie zależy to głównie od dwóch czynników. Po pierwsze, firma i typ pracy. Po drugie, podejście człowieka i chęci do zwiedzania. Jakby to wam wytłumaczyć? Pracując na linii, na tak zwanym wahadle, w łańcuchu dostaw, nie ma szans na zwiedzanie. Współczesne fabryki nie magazynują swoich komponentów. Komponenty i ich dostawa do fabryk jest planowana w tak tłumaczeniu dosłownym dokładnie na czas. Także ciężarówki, które dowożą komponenty do fabryk, mają tak zaplanowany czas, że tam nie ma żadnego poślizgu, nie ma żadnej opcji na zwiedzanie. Także kierowcy, którzy jeżdżą na jakichś liniach, pewnie nigdy w życiu na plaży nie byli, będąc w pracy. Natomiast jeżdżąc w jakiejś firmie, która bardziej bazuje może na giełdach i ma po prostu przeróżne ładunki, jeździ w różne miejsca, to owszem, po pierwsze
gdy zdarzają się jakieś święta i powstaje wtedy zakaz poruszania się dla ciężarówek w danym kraju. Po drugie, w wypadku takiej obsługi, jak ja mam na przykład dzisiaj, można sobie gdzieś pochodzić i pozwiedzać, to akurat jest opcja, która się dużo rzadziej zdarza. I po trzecie, jeżeli się pracuje w jakichś systemach, czy w ogóle spędza się, powiedzmy, co najmniej jeden weekend w pracy w trasie, to weekend to jest właśnie przede wszystkim weekend, jest tym czasem, kiedy kierowca może zwiedzać. Ja, pracując przez 3 lata na międzynarodówce, spędziłam wiele weekendów w Barcelonie. Z czasem, gdy już obczaiłam sobie parkingi, bezpieczne parkingi, gdzie sobie mogłam zostawić ciężarówkę, po prostu w dzień jechałam komunikacją miejską do centrum, a wieczorem wracałam do ciężarówki już taksówką, no ze względu na moje bezpieczeństwo. No, tak to jest ze zwiedzaniem. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, ten drugi czynnik, to jest właśnie człowiek, podejście, organizacja, motywacja. Gotowość do wydania pieniędzy, gotowość do poświęcenia swojego świętego spokoju, gotowość do zaryzykowania tego, że się nie uda, bo parkingi dla ciężarówek zazwyczaj są ogrodzone i bardzo ciężko jest się z nich wydostać. Ciężko jest się dostać do jakiejś cywilizacji, jeżeli stoi się przy autostradzie. No to trzeba pokonać kilka kilometrów, pierwsze jeszcze przeskakując w ogóle siatkę ogrodzenia parkingu, żeby dostać się do jakiejś cywilizacji i dopiero wtedy próbować łapać jakiś transport publiczny. Także według mnie jak najbardziej da się zwiedzać, ale jest to bardzo trudne. Ja tymczasem odpalam auto i jadę na plażę. Mam stąd 10 km do plaży. I tutaj jest jeszcze jedno pytanie. Jezu, ile nowych rzeczy się pojawia cały czas. Jak sobie tak myślę o Was, którzy nie macie do czynienia z transportem i z pracą kierowcy. Bo na pewno zdarzą się tacy kierowcy, którzy powiedzą, że im dyspozytor nie pozwoli jechać na plażę, nie pozwoli robić takich pustych przebiegów. No i właśnie, rzeczywiście to już jest kwestia wtedy, dla kogo pracujesz. To już jest kwestia firmy i dyspozytora. U nas w firmie nawet się nie pytamy, czy możemy, po prostu sobie jedziemy. Ale prawda jest też taka, że nikt nigdy z nas nie wykręcił takiego numeru, że sobie zrobił 100 km, żeby pojechać sobie w ramach własnej rozrywki. 10 km to naprawdę w jedną stronę nie jest dużo i nie ma z tym problemu, ale ja wiem, że znajdą się takie firmy, które nie pozwolą jechać kierowcy. To jest raz, a dwa, że prawda jest jeszcze taka, że narusza się tutaj czas pracy kierowcy. Także to może być problematyczne. Jeżeli ja bym na przykład potrzebowała czystego tacha na wieczór, to już bym raczej zostawiła tutaj auto i pojechała sobie taksówką, ale w związku z tym, że ja mam dosłownie 30 godzin dla siebie, no to jadę i będę spać w ciężarówce. Jak dojadę na plażę, to się pojawia jeszcze jeden temat. Co z toaletami, prysznicami itd., itd. A może go tu omówimy? Może już tutaj. To już zależy od parkingu. Ja pojadę sobie na parking, na którym chyba, to jest taki trochę kemping, więc tam z tyłu chyba będą toalety, ale czasami jeżdżąc, pamiętam w Hiszpanii jakieś takie miejsca, no to tam nic nie było i to był mój wybór. To był mój wybór i cena, którą się płaci właśnie za zwiedzanie jako kierowca ciężarówki. Czasami się ląduje w miejscach, gdzie nie ma absolutnie niczego i dlatego trzeba mieć właśnie dużo wody ze sobą. No i być gotowym, żeby sobie chodzić, załóżmy, nie wiem, kilka kilometrów do toalety na stację benzynową. Tą pracę trzeba lubić, wiecie, żeby ją wykonywać, bo ona kosztuje bardzo dużo wyrzeczeń, powiedziałabym, dla nas, kierowców, luksusów, jakim dla nas są, załóżmy, prysznice, toalety, ogólnie te wszystkie takie sanitariaty i cała ta strona życia obracająca się wokół higieny człowieka. Takie są realia transportu. Lecę.